jaszczurka właściwie nie wygląda jak jaszczurka, ani jak gekon. Ani w ogóle jak coś, co można by było trzymać w terrarium, nieprawda? Przypomina trochę smoka, trochę krokodyla, jak kto woli. Ich ułożenie, ich łuski, naprawdę nie z tej ziemi. No ale jednak, można je trzymać w terrariach, w hodowli. Są to Tribonolotus gracilis, czyli też inaczej synk krokodylowy. Ja jestem Hubert i dzisiaj opowiem Wam o Tribonolotusach. Synki krokodylowe są spokojne, ciche, nocne, biesiadują tylko na ziemi. Oczywiście jak zapewnimy im możliwość spinania się, podobnie do goniurozaurusów, gekonów chińskich, czyli tuby jakieś pionowe, czy też właśnie ścianki strukturalne, po których będą sobie w stanie chodzić, czyli chropowate, będą korzystały z nich najprawdopodobniej. Jednak też raczej nie zauważycie tego, ze względu na to, że one są bardzo skryte, są bardzo nieufne. Jak są na ręku, to oczywiście nie będą uciekały, nie będą w ogóle reagowały. No chyba że akurat macie takiego dzikusa jak ten, co położy, to akurat teraz nie ucieka. Ale chwilę temu mieliśmy problem, żeby go utrzymać w jednym miejscu, więc możecie się domyślić, że jednak jest szybki, o tak powiem. Tak czy inaczej w terrarium będą cały czas chowane. Nie doświadczycie ich, nie zauważycie, raczej nie będziecie mieli z nimi styczności nosowej, chyba że nocą. Ale to naprawdę głębokiej nocy, kiedy już światła zgasły jakieś 2-3 godziny dawno temu, to wtedy one popatrzą, pochodzą, poruszają się. Pamiętacie, jak mówiłem, że są ciche? Teraz na przewitkach możecie usłyszeć i zobaczyć je z bliska oraz doświadczyć, że jednak nie są takie ciche. Jak się zdenerwują, są w stanie jednak zaryczyć, jak na jakiś smok. Synki krokodylowe są z Papua Nowa Gwinea i tu też właśnie się wziął nazwa druga członowa gatunkowa drugiego właśnie gatunku Tribonolotus novogwineus, które wyglądają dość podobnie, tylko gracilisy posiadają czerwoną obwódkę wokół oka, a nowogwinejskie jej nie mają. Mają też trochę inną kolorystykę, są bardziej pomarańczowe, można powiedzieć, a gracilisy są całe czarne. Oba mimo wszystko występują w podobnych lokalizacjach, regionach, żyją symbiotycznie obok siebie, jednak nie krzyżują się, przez co możemy wyodrębnić kilka osobnych gatunków Tribonolotus. U nas na hodowli akurat 2 z nich mamy. Jeśli chcielibyście trzymać synki krokodylowe, czy to Tribonolotus gracilis, czy to Tribonolotus novogwinea, to pamiętajcie, że potrzebują one mimo wszystko dużego terrarium, ponieważ nosem one jednak przemierzają dość dużo obserwują, dużo sprawdzają. Są ciekawskimi jaszczurkami w nocy i terrarium dla nich odpowiednie byłoby wielkości przynajmniej 60 na 50 na 40, żeby móc też im zapewnić właśnie tą wysokość do spinania się. Bo pamiętajcie, im wyższe terrarium, im bardziej zagospodarujecie wysokość, to również to im pomoże ze względu na to, że zwiększy się wtedy powierzchnia życiowa. Będą miały nie tylko dno jako miejsce do biesiadowania, ale też będą mogły się wspinać, co im zwiększy po prostu tą powierzchnię życiową. W terrarium utrzymujemy wysokie temperatury na ogół, blisko 26 do 30 punktowo pod żarówką grzewczą. U nas dodatkowo posiadają one UVB o mocy 6%, żeby w razie czego mogły skorzystać z niego. Pamiętajcie, jaszczurki, mimo że są nocne, też będą korzystały z UVB. Jaszczurki te mogą samoistnie wytwarzać witaminę D3, to znaczy będą syntetyzować promieniowanie UVB w organizmie, przez co będą zdrowsze, będą bardziej wytrzymałe, będą bardziej empatyczne, można określić też trochę, będą bardziej żywe, będą... Wszystko będzie bardziej, o tak powiedzmy. Ona sama będzie sobie regulowała ten poziom witaminy D3. Dlatego nie musicie się wtedy martwić o podawanie jej za pomocą proszków, czy to właśnie Exotery, czy to Repashi, jakikolwiek używacie, Reptimed. Wszystkie te proszki mogą odejść na bok, bo to, co jest sztuczne, to nie zawsze jest dobre. To, co jest naturalne, to jest lepsze. Pamiętajcie o tym, dlatego UVB jest kluczową kwestią w hodowli jaszczurek, moim zdaniem. Nie wszystkie jaszczurki będą korzystały z tego samego poziomu UVB, dlatego pamiętajcie, żeby dostosować każdą sieciówkę pod każdy gatunek, a nie wszystko do jednego, ponieważ jaszczurki pustynne, półpustynne, stepowe będą miały jednak dużo mocniejsze promieniowanie UV, dlatego one będą miały na przykład UVB na poziomie 12-14 nawet procent, a jaszczurki, które żyją w lasach, które mają dość
niski poziom życia, nie będą miały aż tak dużo tego promiennika UVB zgłębionego, to też właśnie 6, czy też nawet od 2% UV będzie odpowiednie dla nich. W terrarium musimy utrzymać jednak wysoką wilgotność, ze względu na to, że one żyją właśnie na wyspie, która jest otoczona wodą ze wszystkich stron, to utrzymujmy w terrarium poziom wilgotności na poziomie 60-80% wilgotności, czyli średnio raz, może co drugi dzień spryskiwania odbicie terrarium. Teraz żywienie. Są to również gekony, które jedzą tylko i wyłącznie żywy pokarm, to znaczy służków różnych, nie wiem, suszonych moli, suszonych świerczy. One nie dotykną, nie interesują się w ogóle padliną, potrzebują żywego owadu. Nie zjedzą również papek różnych, czy jak to kiedyś mówią, gerberków, które absolutnie nie podajemy żadnym jaszczurkom, żeby nie było, ze względu na konserwaty i też różne inne specyfikacje chemiczne, które są w środku, w składzie, to właśnie one będą żywić się tylko owadami. Najczęściej podajemy im tutaj świerszcze, tak jak poprzednio z jego rozwodowcami, czasem moly woskowe, ale to jako taki dodatek raz w tygodniu, żeby nie miały za dobrze. Tribonolotus interesuje się dżownicami. Będą je jeść, będą symbiotyzować również w terrarium, więc jeśli chcecie, możecie wrzucić do terrarium kilka dżownic. Pamiętajcie, żeby nie było ich za dużo, bo też kosztem właśnie rośnie, żeby w pewnym momencie dżownice się nie namnożyły zbyt dużo i żeby nie zjadły wam wszystkich żywych roślin w terrarium, które ładnie współgrają jednak ze szczurkami, jak widać. Tribonolotusy, czyli gekon, synki tak naprawdę krokodylowe, nie są ciężkie w rozmnażaniu. Potrzebują one jednak minimum 2 lat życia, żeby móc je rozmnożyć. Ale pamiętajcie też, że jest ciężko w ogóle je wyseksować. Dopiero można mieć jakąś tam pewność po pierwszym roku ich życia. Wtedy najczęściej u samców... Najczęściej u samców możemy zobaczyć właśnie pory udowe. Znaczy nie udowe, tylko pory na łapach. One na łapach mają takie białe przebicia, co oznacza, że to są pory i na tej podstawie możemy wyseksować, że to jest samiec. Niestety nie widać tutaj żadnych chemii penisów pod ogonem, czy też w inny żaden sposób nie rozpoznamy. Najczęściej samce są mniejsze również, ale to możemy porównać tylko dopiero po tym 2 roku życia, kiedy one już będą miały idealną wielkość masy ciała przy odpowiednim karmieniu i sposobie hodowli. Wtedy będziemy mogli porównać sobie te osobniki najlepiej. No ale najłatwiej i najszybciej rozpoznamy płeć po właśnie tych porach na palcach. No i rozmnażanie, jak już wspomniałem, nie jest ciężkie. Będą one składały jajka, bo są jajorodne, w miejscach zacienionych, czyli najczęściej pod roślinami, gęstwinami jakimiś roślinnymi, albo pod grubymi konarami, czy też domami korkowymi, które musimy zapewnić w terrarium i najlepiej wyciągnąć te jajka. Może Tribonolotusy, synki krokodylowe nie są agresywne ani wobec ciebie, ani wobec potomstwa, nie zjedzą ich w ogóle. To łatwiej zapewnić komfort i bezpieczeństwo takim maluchom, żeby one mogły się prawidłowo rozwijać, żeby miały odpowiednią ilość pożywienia. To lepiej je wyciągnąć z czasu, lepiej wyinkubować osobno, żeby też mieć pewność, że jajka nie zgniją w terrarium, ani się nie przesuszą, bo i to się zdarza, że w terrarium mogą się przesuszyć. To lepiej je wyciągnąć i inkubować osobno. Jeśli wam podobał się odcinek i chcielibyście więcej takich odcinków, dajcie feedback w komentarzach. Ewentualnie może coś jeszcze was interesuje na temat synków krokodylowych, powiedzcie. Ja postaram się odpowiedzieć każdemu w komentarzu, ewentualnie może dogramy jeszcze jakiś nowy odcinek. Tego bym chciał wiedzieć co dokładnie. A zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, bo następny będzie o Rhachodactylus laekianus, czyli gekonach olbrzymich, gekonach Nowej Kaledonii, największych na świecie aktualnie. Cześć!